Lekcja 1. Doświadczenie zakupowe. Wczoraj poszedłem na zakupy i znalazłem kilka ubrań, ale były drogie. To szkoda. To frustrujące, gdy znajdziesz coś, co kochasz, ale jest to poza budżetem. Tak, zawsze staram się znaleźć produkty wysokiej jakości, ale ceny mogą być szokujące. Całkowicie rozumiem. Chodzi o znalezienie równowagi między jakością a ceną. Dokładnie. Myślę, że czekanie na wyprzedaży lub rabaty może pomóc. Tak, a zakupy w sklepach z używanymi rzeczami mogą również prowadzić do wspaniałych znalezisk bez złamania banku. To dobry punkt. Powinnam częściej badać te opcje. Zróbmy plan, aby wkrótce razem pójść na zakupy na oszczędności. Podoba mi się to. Brzmi jak zabawna przygoda. Lekcja 2. Cotygodniowe planowanie posiłków. Musimy kupić szpinak. Czy powinniśmy dostać mięso na obiad w tym tygodniu? Tak, absolutnie. Włączenie białka i warzyw zapewni zbilansowany posiłek. Zgadzam się. Zaplanujmy nasze posiłki, abyśmy mogli efektywnie robić zakupy. To brzmi jak świetny pomysł. Posiadanie planu oszczędza czas i pieniądze. Dodatkowo zapewnia, że odżywiamy się zdrowo przez cały tydzień. Tak, i możemy wypróbować nowe przepisy, aby wszystko było interesujące. Cieszę się, że mogę wspólnie eksperymentować w kuchni. Ja też. Spraw, aby ten tydzień był pyszny i pożywny. Razem stworzymy niesamowite posiłki. Lekcja 3. Grudniowe uroczystości. Grudzień to miesiąc Bożego Narodzenia. Większość ludzi robi dużo świątecznych zakupów. Tak, to tak pełna pora roku, ale także pełna radości i emocji. Absolutnie. Dekoracje i świąteczna atmosfera są zawsze podnoszące na duchu. Uwielbiam to, jak świąteczny duch łączy społeczności. Tak, to wspaniała okazja dla ludzi do szerzenia życzliwości i radości. Upewnijmy się, że będziemy cieszyć się uroczystościami, póki tylko możemy. Zgadzam się. Chodzi o pielęgnowanie tych wyjątkowych chwil z bliskimi. Razem możemy stworzyć własne tradycje świąteczne. Tak, nie mogę się doczekać świętowania sezonu z wami. Lekcja 4. Marzenia podróżnicze. Na mojej liście życzeń podróżniczych zdecydowanie powinieneś pojechać do Japonii. To niesamowite miejsce docelowe. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem poznać jego wyjątkową kulturę. Tak, połączenie tradycji i nowoczesności jest naprawdę urzekające. Szczególnie jestem podekscytowany spróbowaniem autentycznej kuchni japońskiej. Absolutnie. Jedzenie jest ogromną częścią tego doświadczenia. Plus, zwiedzanie świątyń i ogrodów zapierałoby dech w piersiach. Zacznijmy wspólnie planować naszą wymarzoną podróż do Japonii. Chciałbym to. To będzie niezapomniana przygoda. Nie mogę się doczekać, aby nasze marzenia z podróży staną się rzeczywistością. Lekcja 5. Planowanie menu. Myślę, że to wszystko. Czekaj, potrzebujemy też detergentu do mycia naczyń. Dobry haczyk. Łatwo zapomnieć o tych drobiazgach, które są niezbędne w kuchni. Absolutnie. Posiadanie wszystkiego, czego potrzebujemy, znacznie ułatwia gotowanie i czyszczenie. Tak,
I zawsze miło jest mieć w pełni zaopatrzoną kuchnię. Upewnijmy się, że sprawdziliśmy wszystko na naszej liście, zanim wyjdziemy ze sklepu. Świetny pomysł. W ten sposób nie będziemy musieli później wybierać się na kolejną wycieczkę. Cieszę się, że jesteśmy dokładni, to oszczędza czas na dłuższą metę. Dokładnie. Dodatkowo satysfakcjonujące jest mieć wszystko zorganizowane i gotowe. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i zacznę gotować ze wszystkimi naszymi świeżymi składnikami. Lekcja 6. Wskazówki dojazdu na dworzec kolejowy. Szukam najbliższego dworca kolejowego, wiesz gdzie jest. Ach, masz szczęście. Jest tuż za rogiem, niedaleko stąd. Wspaniale to usłyszeć. Doceniam twoją pomoc, wkrótce próbuję złapać pociąg. Nie ma problemu. Po prostu idź tą ulicą, a zobaczysz wejście po lewej stronie. Idealny. Upewnię się, że będę mieć oko na znaki. Tak, zazwyczaj są dość jasne, więc nie powinieneś mieć żadnych problemów. Cieszę się, że zapytałem, wędrowanie po okolicy byłoby kłopotliwe. W każdej chwili. Cieszę się, że mogę ułatwić ci podróż. Dziękuję. Na pewno zapamiętam to na przyszłe wycieczki. Lekcja 7. Spostrzeżenia historyczne. To ważny moment historyczny. Miasto musiało szukać rozwiązań. Tak, wpływ na lokalną gospodarkę byłby znaczący. Absolutnie. Utrata pracy może wywołać efekt falowania w całej społeczności. Fascynujące jest obserwowanie, jak miasta dostosowują się do takich zmian w czasie. Tak, zrozumienie historii pomaga nam docenić ewolucję społeczności. Zastanówmy się więcej na temat decyzji podjętych w tym okresie. Świetny pomysł. Daje nam głębszy wgląd w wyzwania, przed którymi stoimy. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o historii Stratford. Lekcja 8. Zakupy online. Zwykle chodzę do supermarketu w pobliżu mojego domu, ale sprawdzam też ceny online. To mądra strategia. Porównywanie cen pomaga zaoszczędzić pieniądze. Absolutnie. Czasami oferty online mogą być znacznie lepsze niż ceny w sklepie. Tak, i wygodnie jest zobaczyć wszystko ułożone cyfrowo. Uwielbiam też, jak łatwo jest stworzyć listę zakupów online. Dokładnie. To sprawia, że zakupy spożywcze są o wiele bardziej zorganizowane. Upewnijmy się, że sprawdzimy obie opcje przed następną wycieczką na zakupy. Świetny plan. Pomoże nam uzyskać najlepsze możliwe oferty. Cieszę się, że mogę razem robić mądrzejsze zakupy. Lekcja 9. Rodzinny obiad. Mój brat zgadł, że wychodzimy na obiad, ale mój tata powiedział nie. Och, naprawdę. O co wtedy zapytał twój drugi brat? Zapytał, czy mój ojciec zaplanował jakieś specjalne plany na obiad. To ciekawe. Zawsze fajnie jest zobaczyć, co pociągają za sobą rodzinne kolacje. Tak, domowe posiłki mogą być tak samo przyjemne jak jedzenie poza domem. Zgadzam się. Jest coś pocieszającego w rodzinnym posiłku w domu.
Miejmy nadzieję, że kolacja to coś pysznego, co spodoba się każdemu. Absolutnie. Rodzinne posiłki to świetny sposób na nawiązanie więzi i nadrobienie zaległości. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, co w końcu ugotują. Lekcja 10. Eksploracja Marsa. Czwartą planetą od Słońca jest Mars, znany ze swojego czerwonego koloru. Tak, to fascynujące, jak Mars przez tak długi czas podbił ludzką wyobraźnię. Absolutnie. Pomysł eksploracji Marsa i ewentualnie jego kolonizacji jest ekscytujący. Zgadzam się. Postępy w eksploracji kosmosu są naprawdę niezwykłe. Interesujące jest zastanowienie się nad potencjałem życia na innych planetach. Tak, odkrycia, które dokonujemy, mogą zmienić nasze rozumienie wszechświata. Śledźmy najnowsze wiadomości o misjach na Marsa. Świetny pomysł. Jestem podekscytowany tym, co możemy odkryć w przyszłości. Razem możemy odkrywać cuda kosmosu. Lekcja 11. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Myślę, że ta nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie większej elastyczności w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. To brzmi świetnie. Elastyczność może naprawdę zwiększyć produktywność i szczęście w pracy. Absolutnie. Pozwala członkom zespołu efektywniej zarządzać swoim czasem. Tak, kiedy ludzie czują się wspierani, często są bardziej zmotywowani i zaangażowani. Wierzę, że ta zmiana może znacząco wpłynąć na dynamikę naszego zespołu na lepsze. Zdecydowanie. Ważne jest, aby każdy czuł, że jego osobiste potrzeby są uznane. Wspólnie możemy pomóc promować to nowe podejście i zobaczyć, jak się rozwija. Jestem podekscytowany potencjalnymi pozytywnymi zmianami, jakie może to przynieść. Rozmawiajmy o sposobach, jak najlepiej wykorzystać te możliwości. Lekcja 12. Lekcje muzyki. Tak, brałem lekcje przez kilka lat. To było dużo ciężkiej pracy, ale było tego warte. To imponujące. Nauka instrumentu może być dość trudna, ale satysfakcjonująca. Absolutnie. Wymagane poświęcenie naprawdę pomaga docenić muzykę bardziej. Podziwiam Twoje zaangażowanie. Na jakim instrumencie nauczyłeś się grać? Grałem na gitarze i podobało mi się, jak wszechstronna jest ona dla różnych stylów muzyki. To brzmi niesamowicie. Chciałbym usłyszeć, jak kiedyś grasz. Chętnie zagrałbym dla ciebie. Zawsze miło jest dzielić się muzyką z innymi. Tak, muzyka ma szczególny sposób na łączenie ludzi. Zaplanujmy wkrótce JN Session. Mogę cię nauczyć kilku akordów. Lekcja 13. Plany na przyszłość. Ostatnio myślałem o naszej przyszłości. Czy zrobiłeś jakieś plany? Tak, rozważałem kilka opcji, ale nic jeszcze nie jest osadzone w kamieniu. To zrozumiałe. Dobrze jest, aby nasze opcje były otwarte podczas eksploracji. Dokładnie. Myślę, że ważne jest, aby zachować elastyczność i otworzyć się na nowe możliwości. Zgadzam się. Posiadanie wizji przyszłości może pomóc nam w podejmowaniu decyzji. Tak, i pomaga omówić nasze myśli, aby wyjaśnić nasze cele. Bądźmy na bieżąco z naszymi planami, abyśmy mogli się wzajemnie wspierać. Podoba mi się to. Zawsze warto mieć kogoś, z kim mógłbyś podzielić się pomysłami.
Razem możemy poruszać się po naszych ścieżkach i realizować nasze marzenia. Lekcja 14. Początki i tło. Więc, Mark, skąd pochodzisz? Pochodzę z małego miasteczka na wsi, daleko od miasta. To brzmi uroczo. Wyobrażam sobie, że dorastanie tam miało swoje wyjątkowe doświadczenia. Tak, było spokojnie i pięknie. Otaczało nas mnóstwo natury. Widzę, jak to ukształtowałoby twoje spojrzenie na życie. Zdecydowanie. Nauczyło mnie doceniać prostsze rzeczy. Podzielmy się więcej o naszym pochodzeniu. Fascynujące jest uczenie się od siebie nawzajem. Zgadzam się. Nasze różne doświadczenia mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć więcej o twojej historii. Lekcja 15. Niezbędne artykuły spożywcze. Dobrze to usłyszeć. Masz jabłka. Tak, robimy. Mamy dostępne czerwone i zielone jabłka. Idealny. Uwielbiam oba rodzaje. Świetnie nadają się do przekąsek lub pieczenia. Absolutnie. Jabłka są również tak wszechstronne i zdrowe. Upewnijmy się, że weźmiemy trochę do naszego następnego przepisu. Tak, i powinniśmy również sprawdzić, czy potrzebujemy innych owoców. Świetny pomysł. Różnorodne owoce mogą sprawić, że nasze posiłki będą interesujące. Cieszę się, że mogę odkryć wszystkie opcje na rynku. Ja też. Napełnijmy nasz koszyk świeżymi produktami. Lekcja 16. Tworzenie połączeń. Ważne jest, aby nawiązać kontakt z tematem i stworzyć relaksującą atmosferę. Całkowicie się zgadzam. Wygodne ustawienie zachęca do otwartej komunikacji. Tak, kiedy ludzie czują się swobodnie, częściej dzielą się swoimi przemyśleniami. Dokładnie. Chodzi o budowanie zaufania i zrozumienia. Przećwiczmy techniki, które pomogą stworzyć to połączenie podczas naszych dyskusji. To brzmi jak świetny pomysł. Chciałbym poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Wspólnie możemy stworzyć pozytywne środowisko dla wszystkich zaangażowanych. Tak, nie mogę się doczekać zwiększenia naszej zdolności do kontaktowania się z innymi. To będzie satysfakcjonujące doświadczenie dla nas obojga. Lekcja 17. Posiłki święta dziękczynienia. Wraz z tym idzie posiłek na święto dziękczynienia, kiedy zjada się tak wiele dobrych rzeczy. Tak, święto dziękczynienia to wyjątkowy czas wypełniony pysznym jedzeniem i wspólnością. To niesamowite, jak jedzenie może łączyć ludzi, tworząc trwałe wspomnienia. Absolutnie. Każde danie często kryje się za sobą historię lub tradycję. Uwielbiam słuchać o różnych potrawach, które ludzie przygotowują dla swoich rodzin. Tak, i interesujące jest zobaczyć, jak kultury wpływają na te tradycje kulinarne. Święto dziękczynienia jest prawdziwym świętem wdzięczności i radości. Upewnijmy się, że pielęgnujemy te chwile i ludzi, z którymi je dzielimy. Zdecydowanie. To miłość i śmiech sprawiają, że posiłek jest niezapomniany. Lekcja 18. Zmieniacz gry. Tak, to zmiana gry zapewnia, że nic nie przykleja się do patelni. To niesamowite.
Dobra, nieprzywierająca powierzchnia może znacznie ułatwić gotowanie. Dokładnie. Oszczędza czas na czyszczeniu i pozwala na przyjemniejsze doznania gotowania. Uwielbiam to, jak może sprawić, że nawet najprostsze posiłki będą wyśmienite. Tak, i zachęca do kreatywności w kuchni bez strachu przed bałaganem. To niesamowite, jak jedna mała funkcja może zmienić sposób, w jaki gotujemy. Absolutnie. Gotowanie powinno być zabawą, a nie obowiązkiem. Nie mogę się doczekać, aby wypróbować nowe przepisy na tej niesamowitej patelni. Zaplanujmy wkrótce noc gotowania. Możemy eksperymentować z pysznymi daniami. Lekcja 19. Czas podróży. Z naszej lokalizacji zatrzymanie zajęłoby około 16 godzin. Wow, to niezła podróż, ale miejsce docelowe będzie tego warte. Tak, każda przygoda ma swoje wyzwania, ale doświadczenia, które zdobywamy, są bezcenne. Absolutnie. Podróżowanie otwiera nasze oczy na nowe kultury i perspektywy. Plus, ekscytujące jest odkrywanie nowych miejsc i poznawanie nowych ludzi. Zgadzam się. Wspomnienia, które tworzymy podczas podróży, są niezapomniane. Upewnijmy się, że zaplanujemy ekscytujące zajęcia na naszą podróż. Tak, już nie mogę się doczekać wszystkich doświadczeń, którymi się podzielimy. To będzie przygoda pełna śmiechu i odkryć. Lekcja 20. Domowa noc pizzy. Kolejny wieczór domowej pizzy. Zdecydowanie jestem. Ja też. To zawsze świetny sposób na połączenie się ze wspólnym gotowaniem. Absolutnie. Robienie pizzy pozwala nam być kreatywnym z dodatkami i smakami. Tak, i fajnie jest zobaczyć, jak każdy ma swoje unikalne preferencje. Uwielbiam eksperymentować z różnymi serami i sosami, aby znaleźć idealne połączenie. To samo tutaj. To jak pyszny projekt artystyczny, którym wszyscy możemy się cieszyć. Dodatkowo najlepsze jest wspólne dzielenie się produktem końcowym. Dokładnie. Jest coś wyjątkowego w delektowaniu się posiłkiem, który sami stworzyliśmy. Ustalmy datę naszego następnego wieczoru pizzy. To zawsze jest dla mnie atrakcja. Lekcja 21. Słoneczne miejsca dla roślin. W porządku, znajdę słoneczne miejsce w mojej kuchni dla roślin. Naprawdę dobrze się rozwijają przy dużej ilości naturalnego światła. To mądry ruch. Rośliny potrzebują światła słonecznego, aby rosły silne i zdrowe, a słoneczne miejsce może mieć znaczenie. Dokładnie. Zastanawiam się również, jakich innych przedmiotów mogę potrzebować, aby stworzyć przytulną atmosferę dla moich roślin. Tak, możesz pomyśleć o zakupie ozdobnych doniczek, a nawet małego stojaka na rośliny, aby pięknie je zaprezentować. To fantastyczny pomysł. Podniesienie roślin nie tylko sprawia, że są bardziej widoczne, ale także dodaje kuchni ładnego dekoracyjnego akcentu. Absolutnie. Ponadto rośliny mogą oczyszczać powietrze i stworzyć uspokajające środowisko, dzięki czemu twoja kuchnia będzie bardziej zachęcająca. Całkowicie się zgadzam. Dbanie o rośliny i obserwowanie, jak kwitną jako część twojego domu, jest satysfakcjonujące. Tak, i myślę, że powinniśmy również wziąć pod uwagę zioła. Mogą być zarówno dekoracyjne, jak i przydatne w gotowaniu. Uwielbiam ten pomysł. Świeże zioła bezpośrednio w kuchni byłyby tak wygodne, aby dodać smaku naszym potrawom. Lekcja 22.
problemy z internetem. Przepraszam, mam problemy z połączeniem internetowym w moim pokoju. Próba pozostania w kontakcie była dość frustrująca. To brzmi denerwująco. Czy próbowałeś skontaktować się z personelem hotelu w celu uzyskania pomocy? Mogą być w stanie szybko pomóc. Tak, wspomniałem o tym w recepcji i powiedzieli, że wyślą kogoś, aby sprawdził problem w moim pokoju. Dobrze to usłyszeć. Mam nadzieję, że wkrótce rozwiążą problem, abyś mógł bez kłopotów wrócić do zadań online. Doceniam to. Pozostawanie w kontakcie ma dla mnie kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku zobowiązań zawodowych, którymi muszę zarządzać. Absolutnie. W dzisiejszych czasach posiadanie niezawodnego połączenia internetowego jest niezbędne zarówno w pracy, jak i wypoczynku. Tak, i mam nadzieję, że uda im się to szybko naprawić. Mam kilka ważnych e-maili do wysłania i rozmów wideo, aby wziąć udział. Jestem pewien, że szybko się tym zajmą. Po prostu upewnij się, że kontynuujesz, jeśli zajmie to zbyt długo. Dziękuję za radę. Będę o tym pamiętać. Zawsze dobrze jest wspierać swoje potrzeby, jeśli chodzi o obsługę. Lekcja 23. Opracowanie propozycji. Świetnie. Przygotuję naszą propozycję, upewniając się, że zawiera wszystkie niezbędne szczegóły, aby zrobić silne wrażenie. Nie mogę się doczekać przeglądu. Myślę, że niezbędne jest posiadanie jasnego i zwięzłego planu, który skutecznie nakreśla nasze cele. Absolutnie. Dobrze zorganizowana propozycja może naprawdę zaprezentować nasze pomysły i pokazać nasze zaangażowanie w projekt. Tak, i wierzę, że włączenie odpowiednich danych i przykładów wzmocni naszą sprawę i pomoże nam wyróżnić się na tle konkurencji. To świetny punkt. Upewnię się, że zebrałem wszystkie niezbędne informacje, aby utworzyć kopię zapasową naszych sugestii i uczynić je przekonującymi. Idealny. Chodzi o przedstawienie profesjonalnego wizerunku przy jednoczesnym przekazaniu naszego entuzjazmu dla projektu. Tak, powinniśmy również rozważyć, w jaki sposób możemy rozwiązać potencjalne obawy lub pytania, które mogą pojawić się podczas procesu przeglądu. Absolutnie. Przewidywanie pytań pokazuje, że odrobiliśmy pracę domową i jesteśmy przygotowani na wszelkie dyskusje. Cieszę się, że mogę zacząć od tej propozycji. Wierzę, że mamy przed sobą świetną okazję. Lekcja 24. Plany kawy. To świetnie. Okazuje się, że jesteśmy praktycznie sąsiadami, co jest miłą niespodzianką. Rzeczywiście. Miło jest wiedzieć, że mieszkamy tak blisko. Ułatwia to częstsze łączenie się i spędzanie czasu. Tak, zdecydowanie powinniśmy kiedyś napić się kawy. Byłby to świetny sposób, aby nadrobić zaległości i odkryć naszą lokalną scenę kawiarniarską. Podoba mi się to. W pobliżu znajduje się kilka fantastycznych kawiarni, które moglibyśmy spróbować, każda z własną niepowtarzalną atmosferą. Dokładnie. Odkrywanie lokalnych miejsc może być zabawną przygodą, zwłaszcza gdy razem odkrywasz nowe smaki. Jest to wspaniały sposób na wspieranie lokalnych firm przy jednoczesnym cieszeniu się dobrym czasem z przyjaciółmi. Absolutnie. Myślę, że ważne jest, aby wspierać te połączenia w naszej społeczności, jednocześnie ciesząc się tym, co ma do zaoferowania. Tak, zróbmy plan spotkania się wkrótce na randkę z kawą. Nie mogę się doczekać. Ja też. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się dobrą rozmową, a może nawet spróbować wypieków wraz z naszymi napojami. Lekcja 25. Planowanie podróży. Świetnie. Sprawdźmy wymagania wizowe na naszą podróż i upewnijmy się, że wszystko zostało uporządkowane przed wyjazdem. Tak, to jest niezbędne.
Ważne jest, aby zrozumieć, jakiej dokumentacji potrzebujemy, aby uniknąć problemów w ostatniej chwili. Absolutnie. Chcę też znaleźć niedrogie loty. Budżetowanie podróży ma kluczowe znaczenie, aby jak najlepiej wykorzystać nasze doświadczenie. To mądre podejście. Słyszałem, że rezerwacja z wyprzedzeniem może czasami prowadzić do lepszych ofert i opcji. Tak, zacznę przeglądać różne linie lotnicze i porównać ceny, aby upewnić się, że znajdziemy najlepsze dostępne opcje. Idealny. Jeśli będziemy pracować nad tym razem, możemy usprawnić proces i upewnić się, że wszystko jest w porządku. Zgadzam się. Dodatkowo zapewni nam spokój, wiedząc, że zadbaliśmy o wszystkie niezbędne szczegóły z wyprzedzeniem. Dokładnie. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Będzie to niesamowita przygoda pełna nowych doświadczeń. Tak, ja też jestem podekscytowany. Upewnijmy się, że pozostajemy zorganizowani, planując wszystko, abyśmy mogli w pełni cieszyć się czasem spędzonym poza domem. Lekcja 26. Metody transportu. Aby dostać się z jednego miejsca do drugiego, dostępnych jest wiele różnych metod transportu. Który z nich jest Twoim zdaniem najwygodniejszy? To świetne pytanie. Uważam, że często zależy to od odległości i celu, który rozważamy. Dokładnie. Myślę, że na krótszych dystansach spacery lub jazda na rowerze mogą być najbardziej przyjemnymi i przyjaznymi dla środowiska opcją. Tak, i pozwala naprawdę doświadczyć otoczenia i odkryć ukryte klejnoty po drodze. Ale na dłuższych dystansach myślę, że transport publiczny lub usługi dzielenia przejazdów mogą być bardziej praktyczne i opłacalne. Absolutnie. Korzystanie z transportu publicznego pomaga również zmniejszyć zatory i często jest bardziej zrównoważonym wyborem. Wierzę, że dzięki odpowiedniemu planowaniu możemy zmaksymalizować nasze wrażenia z podróży, jednocześnie minimalizując ślad węglowy. Tak, i może to być świetny sposób na interakcję z mieszkańcami i poznanie kultury okolicy. Czy są jakieś szczególne metody, które preferujesz podczas planowania podróży? Lekcja 27. Krytyka historyczna. Wiesz, kiedy Livingstone dotarł do zachodniego wybrzeża Afryki, zwłaszcza Luandy w Angolii, był krytykowany za swoje działania i decyzje podczas wyprawy. To ciekawe. Czytałem, że jego eksploracje często spotykały się z mieszanymi reakcjami, zwłaszcza w odniesieniu do jego interakcji z lokalną populacją. Dokładnie. Chociaż dążył do promowania handlu i eksploracji, wielu uważało, że zakłóca ustalone społeczności i sposoby życia. Widzę, jak wywołałoby to duże napięcie. To delikatna równowaga między eksploracją a szacunkiem lokalnych kultur. Tak, i ważne jest, aby uznać złożoność postaci historycznych, takich jak Livingstone, który miał zarówno wielbicieli, jak i krytyków. Zdecydowanie. Jego wkład w eksplorację i mapowanie był znaczący, ale nie można również przeoczyć konsekwencji tych działań. Fascynujące jest badanie, w jaki sposób historia może być postrzegana inaczej w zależności od perspektywy i kontekstu czasu. Absolutnie. Dziedzictwo odkrywców jest często mieszanką odkryć i zakłóceń, co prowadzi do przekonującej rozmowy na temat etyki w eksploracji. Myślę, że ważne jest, abyśmy uczyli się z tych historycznych przykładów, aby zapewnić, że współczesne eksploracje i interakcje są prowadzone z szacunkiem i zrozumieniem. Lekcja 28. Konstrukcje budowlane.
Zastanawiałem się, jak trzymanie ich na miejscu za pomocą drewnianych słupów jest powszechną praktyką w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w przypadku niektórych rodzajów konstrukcji. To prawda. Stosowanie drewnianych słupów może zapewnić stabilność i wsparcie dla różnych konstrukcji, takich jak tradycyjne domy i schroniska. Tak, i fascynujące jest zobaczyć, jak ta technika była stosowana od pokoleń, często dostosowywana do warunków środowiskowych tego obszaru. Absolutnie. Wybór materiałów odzwierciedla nie tylko dostępne zasoby, ale także praktyki kulturowe mieszkających tam ludzi. Ciekawe, w jaki sposób te metody mogą stworzyć silne powiązania między ziemią a zamieszkującymi ją społecznościami. Tak, podkreśla również znaczenie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie lokalnych materiałów może zmniejszyć wpływ budownictwa na środowisko. Zgadzam się. Podkreślenie tradycyjnych technik budowlanych może również zachować dziedzictwo kulturowe i promować dumę z lokalnego rzemiosła. Zdecydowanie. To wspaniały sposób na uhonorowanie przeszłości przy jednoczesnym dostosowaniu się do współczesnych potrzeb i wyzwań. Chciałbym dowiedzieć się więcej o tych praktykach budowlanych i tym, jak kształtują tożsamość społeczności w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Lekcja 29. Wakacyjne emocje. Biegają na dół z takim podekscytowaniem. Cudownie jest widzieć, jak rozjaśniają się ich twarze, gdy zdają sobie sprawę, że pod naszym drzewem jest wiele prezentów. Tak, radość z rozpakowywania prezentów i oczekiwanie na to, co jest w środku, jest naprawdę magiczne w okresie świątecznym. Absolutnie. To jedna z najważniejszych wydarzeń roku, widząc, jak wszyscy spotykają się, aby świętować i dzielić się radością. Uwielbiam to, jak duch dawania i przyjmowania zbliża rodziny i przyjaciół, tworząc trwałe wspomnienia. Tak, to te małe chwile, pełne śmiechu i miłości, sprawiają, że okres świąteczny jest tak wyjątkowy. A emocje związane z odkrywaniem tego, co jest w każdym prezencie, może być zaraźliwe, sprawiając, że wszyscy znów poczują się jak dziecko. Dokładnie. Myślę, że ważne jest, aby pielęgnować te tradycje, ponieważ przypominają nam to, co naprawdę ma znaczenie, połączenie i miłość. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Upewnijmy się, że uchwycimy tę chwilę przed kamerą, abyśmy mogli patrzeć na nie czule przez wiele lat. To świetny pomysł. Dokumentowanie tych uroczystości pozwoli nam przeżyć radość i nostalgię świąt. Lekcja 30. Ekologiczne wybory. Zdecydowanie. Ponadto dobrze jest, aby rośliny i środowisko wybierały zrównoważone metody, gdy tylko jest to możliwe. Całkowicie się zgadzam. Podejmowanie ekologicznych wyborów może mieć pozytywny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i dobre samopoczucie planety. Dokładnie. Na przykład stosowanie nawozów organicznych i naturalnych metod zwalczania szkodników może pomóc w utrzymaniu zdrowia naszych ogrodów. Tak, a te praktyki nie tylko przynoszą korzyści roślinom, ale także chronią pożyteczne owady i promują bioróżnorodność w ekosystemie. Wierzę, że wspieranie zdrowego środowiska może prowadzić do lepszych plonów i bardziej tętniących życiem ogrodów na dłuższą metę. Absolutnie. Chodzi o stworzenie równowagi, która wspiera zarówno nasze przedsięwzięcia ogrodnicze, jak i lokalną dziką przyrodę zamieszkującą ten obszar. Jestem podekscytowany wdrożeniem bardziej zrównoważonych praktyk we własnym ogrodzie. Pozytywny wkład w nasze środowisko jest satysfakcjonujący. To świetny sposób myślenia. Podzielmy się wskazówkami i pomysłami, jak możemy ulepszyć nasze ogrody w sposób zrównoważony. Podoba mi się to. Razem możemy stworzyć piękne przestrzenie, które są nie tylko przyjemne, ale także korzystne dla środowiska.